nam się, moi kochani, że narzucimy przez kilka tygodni całkiem spore tempo. I zdarza się, moi kochani, że czasem wypada odpocząć, klapnąć sobie i wychillować. Na przykład zjeść loda. On jest serio dobry. Naprawdę jest dobry. Nie powiedziałbym wam, że jest dobry, jakby nie był dobry, bo poszlibyście do sklepu, sprawdzili, że jest niedobry, byście powiedzieli, że kłamie. A tak nie jest. Firma Coral, co zresztą nawiasem mówiąc i warto wspomnieć, rodzinna firma Coral, co w dzisiejszych czasach jest dość rzadko spotykane, z linii produktów Grand przygotowała dla was naprawdę kilka mega fajnych smaków. Jeżeli chodzi o mój ulubiony, to jest to zdecydowanie Grand Gold z czerwonym paskiem, który świadczy o smaku truskawki. Polecam sprawdzić. Są dostępne właściwie we wszystkich możliwych sklepach. Padajcie i spróbujcie smaczki. Dzień dobry, witam, cześć i kłaniam się bardzo serdecznie, ale z takim oto należytym szacuneczkiem witam wszystkich moich zajebistych widzów na tym kanale. A na tym materiale na pewno znajdziemy również takich, dla których ten film będzie niczym innym, jak po prostu takim lepem otrzeźwiającym za komentarze, które w jakiejś tam określonej ilości pojawiały się i mówiły o tym, jak to budże teraz wielce skończą się środki, zapał i pomysły na realizowanie filmów, które dla was za pośrednictwem tego kanału są tutaj wrzucane. Ale niczym się nie przejmujcie, nie martwcie się totalnie, ponieważ mimo, że takie komentarze się pojawiały, ale na przykład jednak spodoba ci się ten content, to ja chciałbym po prostu wybaczyć. Stwierdzić, dobra, pisałeś, może nie wiedziałeś. A teraz przejdźmy do czynów, a nie tylko i wyłącznie do słów. Sprawdźcie sami. Za moimi plecami znajduje się Lamborghini Huracan w wersji STO. 75% tego samochodu wykonane jest z włókna węglowego i nie mówię wam o tym bez powodu. Po środku paręnaście kartonów. Paręnaście kartonów, które mają na sobie logotyp, który mówi bardzo dużo, a mianowicie LBWK, czyli nic innego jak Liberty Walk. No ale sytuacja, w której takim myśleniem przyczynowo-skutkowym zagłębimy się w to, co proponuje Liberty Walk dla użytkowników Huracanów, to dochodzimy po tych paru minutach do wniosków, kurde, ale nie ma żadnego Liberty Walka dla wersji STO. No i oczywiście, ja się z tym zgadzam. Nigdy Liberty Walk nic nie wypuścił dla STO. W związku z czym pewnie już możecie się domyślać, że w tym momencie po drugiej stronie tej hali znajduje się drugie Lambo, które będzie, moi kochani, projektem Liberty Walk. I'ma keep winning, winning. You can try to save yourself, but you wanna go play yourself. But you wanna go play yourself. You can try to save yourself, but you wanna go play yourself. You can try to save yourself, but you wanna go play yourself. Yeah. A w tym momencie ten samochód może dla was się również wydawać być znajomy, ponieważ on już kiedyś odgrywał rolę na tym kanale podczas materiałów z serii zakładania Twin Turbo. To Lamborghini Huracan Evo w napędzie na 4 koła z 2 świstakami z tyłu i mocą 1040 koni mechanicznych. Trafił do mnie ten samochód już kilka miesięcy temu, ale ja wam go nie pokazywałem ze względu na to, że czekałem, aż przyjdą do nas kartony z Liberty Walka i będziemy mogli oficjalnie już rozpocząć serię filmów, a właściwie to tylko 2 filmy, które poświęcone tematowi połączenia LBWK razem z Twin Turbo Huracan. No i co, moi kochani? Mam wrażenie, że jest dobrze. Zwłaszcza, że to tak naprawdę tylko i wyłącznie materiał dodatkowy. Nie wiem, czy będzie on miał 15 minut, 20 czy 40. Zobaczymy, na ile wystarczy kontentu. Natomiast za moment rozpoczniemy projekt Liberty Walk na Huracanie Twin Turbo, który zrealizujemy dla was na polskim YouTubie. Natomiast cała akcja podyktowana jest temu, że już w sierpniu chciałbym wystartować dla was z czymś, co będzie absolutnym game changerem i co mam wrażenie, że może stać się projektem mojego życia. No to skoro mamy już ten krótki wstęp za sobą, skoro mamy już kilka rzeczy wyjaśnionych, no to co? No to zaczynajmy. Dla was w tym momencie wlatuje intro. No i tak, niby czerwiec, ale rozpoczniemy sobie od, myślę, że określenia, które najbliższe świętemu Mikołajowi. Mimo że dzisiaj 28 stopni, podczas kiedy to nagrywamy, no to przyniósł on całkiem sporo prezentów. Tych kartonów, moi kochani, jest faktycznie paręnaście i oczywiście wszystkich tutaj nie będziemy teraz otwierać ze względu na to, że to trwałoby tutaj godzinę. Więcej kontentu, który dotyczy tego, co było w tych kartonach, na moim Instagramie, do którego teraz nazwa u góry. Jest was tam już praktycznie 1 000 000, więc zapraszam, żebyśmy wbili 2
2. Ja sobie pozwoliłem to już wcześniej pootwierać, żeby pokazać wam tutaj zdecydowanie najciekawsze rzeczy i pozwólcie, że odłożymy sobie tutaj ten kartonik, bo uważam, że w nim są piękne tematy, a mianowicie felgi, które przyszły do nas z tej samej marki, która była założona do GTR-a, który był do wygrania, prosto z Los Angeles. Uwaga, otwieram, no i jest, moi kochani, naprawdę grubo. Zobaczcie, jakie tu jest osadzenie, że właściwie dotąd praktycznie wchodzi moja ręka. Zobaczcie, jak ta felga zwraca na siebie uwagę. No i pomyślcie sobie, że w połączeniu z 2 świstakami, całą linią Huracana, dołożeniu do tego pakietu, tutaj bez dystansu będziemy mieli sfitowaną tą felgę właściwie co do milimetra. No, tak jak widzicie w tym momencie na ekranie, te felgi w ruchu, te felgi podczas w ogóle jakiegoś takiego nagrywania i tworzenia treści do neta, no po prostu ryją czerw. Uważam, że naprawdę jest to bardzo nietuzinkowa felga, no i uważam, że będzie ona wyglądać pięknie. Natomiast przechodząc dalej, mamy tutaj na przykład, moi kochani, tak biorę sobie tu, cyk, otworzymy sobie tam ten kartonik wrzucimy. No i mamy tutaj nic innego jak z włókna węglowego wykonaną maskę od Liberty Walka. I moi kochani, tutaj już teraz na samym wstępie, ja nie mam żadnego deala, do tego wszystkiego mówię jak jest. No jest to maska, która moim zdaniem od razu jest do poprawek, ze względu na to, że widzicie teraz na przebitkach, jak wiele tutaj jest parchów. No nie jest to jakaś najwyższa liga karbonu, więc uważam, że to będzie trzeba jeszcze raz polakierować, to będzie trzeba wszystko wyrównać, no i to będzie trzeba wszystko zrobić na kota. Mało tego wszystkiego, zobaczcie, no moim zdaniem troszeczkę nie wypada, żeby maska po otwarciu w takim samochodzie miała tutaj takie włókno szklane. No natomiast Liberty Walk rządzi się swoimi prawami, już kiedyś wam o tym opowiadałem, więc teraz jakoś bardzo nie będziemy się na tym skupiać, nie będziemy się tutaj jakoś bardzo oburzać. Jest jak jest. R-Rex to jest, moi kochani, zawieszenie na powietrzu. Będziemy sobie mogli ten samochód sterować z pilota. W przypadku Liberty Walka jest to praktycznie niezbędne, ponieważ ten samochód bardzo ładnie w sytuacji, w której sobie stoi, jest jak tak leży właściwie na ziemi. Natomiast w Polsce nie da się tak jeździć, wtedy trzeba sobie kliknąć przycisk i ten samochód troszeczkę podnieść. Pod tym leży karton, który zawiera masę jeszcze jakichś tam elemencików karbonowych. Natomiast gdyby tego było mało, to tutaj na przykład mamy taką, pozwólcie, że ją mogę otworzyć nawet. A mianowicie osłona silnika, bardzo agresywna, mi bardzo kojarzy się z tym samochodem z GTA 5. Natomiast ona jest w kolorze białym, to jest, moi kochani, wszystko do oszlifowania, do wyrównania oraz do końcowego, finalnego polakierowania. Bardzo ładnie wygląda, bardzo agresywnie. Natomiast zróbmy sobie look kamery stamtąd i otwórzmy karton, który na długość, lekko z 3,5 metra, do tego wszystkiego na 1,5 metra wysoki i sytuacja, w której go otwieramy i dostajemy całą resztę pakietu od Liberty Walka. Moi kochani, całe, zupełnie inne tylne błotniki, zupełnie inny zderzak przedni. Prawdopodobnie, ale jeszcze zobaczymy, brak zderzaka tylnego, więc odsłonięte turbiny oraz cały układ wydechowy. Do tych elementów, licząc z progami, jest tutaj naprawdę paręnaście, a oprócz tego Liberty Walk wrzuca, moi kochani, do paczki takie coś, co widzicie teraz na ekranie, a mianowicie certyfikaty. Jest to w sposób bardzo fajny, połączone tak marketingowo i tak po prostu fajnie jest to mieć, ze względu na to, że każda z tych części, która tutaj jest, gdzieś posiada taką naklejkę złotą ze swoim indywidualnym numerem, a następnie wy macie certyfikat, który również posiada taką samą naklejkę z tym samym numerem. I na podstawie tego certyfikatu możecie weryfikować, czy cały Liberty Walk założony na dany samochód jest oryginalny. Zapakujmy więc, moi kochani, to wszystko, nie będziemy tutaj tego wyciągać, bo tak jak powiedziałem, trwałoby to wszystko lekko z pół godziny na tym materiale. Zapakujmy również samochód na lawetę i pojedźmy do miejsca, w którym ten samochód będzie składany. Nie przeciągajmy więc, tylko zabieramy wszystko, zabieramy auto i lecimy. No, powiem szczerze, że fajnie to wygląda, jak stoją sobie dwa koło siebie. Klikasz, ten się otwiera. No i moi kochani, ważne jest w tym wszystkim również to, że właśnie to Twin Turbo, ten samochód brzmi nieco inaczej niż standardowy Huracan. Wsiadamy do środeczka, autko nas wita. Ono stoi tutaj już od kilku miesięcy, więc wszystko jest po prostu zakurzone. Podnosimy i słuchajcie. Następnie zamykamy, akceptujemy i wrzucamy jedyneczkę.
No i co również ciekawe, w tym samochodzie akurat mamy konfig, w którym naprawdę jest brakujące wiele rzeczy. Na przykład zobaczcie, że wloty powietrza nie są wykonane z karbonu. Fotele mamy te najbardziej standardowe. Brakuje nam tutaj tak naprawdę wielu rzeczy, żeby w tym samochodzie mieć fulla, jeżeli chodzi o wnętrze. I również podczas, kiedy będzie budowany Liberty Walk z zewnątrz, ja będę stawał na głowie, żebyśmy dołożyli do tego wszystkiego jeszcze fajne rzeczy w środku. Czy to się uda? Nie mogę tego obiecać, ale mam ogromną nadzieję. Żeby wjechać nim na przyczepę, trzeba obrócić, bo silnik z tyłu. Elegancko wjeżdża, bo w serii mamy podnoszony przód. Zapinamy, wjeźdź będziemy ładnym zestawem, bo Range Rover Sport z otwartą przyczepą. Klasa. Zapowiadam wam natomiast, że niedługo będziemy ciągnąć za czymś potężnym. Ale po kolei. Wrzucenie tego trwa tyle, że zdążył się zagrzać. 3500 obrotów w tym aucie brzmi tak. Pakujemy więc ostatnie graty do bagaja. No i co? No i jazda. Jest eskorta. Jest w porządku. Chłopaki wiedzą, że tu się wiezie gruby rzecz się wiezie. Chłopaki wiedzą, że to co startuje to wymaga specjalnego traktowania. Dzięki chłopaki, pozdrawiam. Nie trzeba było. I to będzie włączenie. Zobaczcie. Ale zanim dojedziemy na miejsce, to sprzedam wam dość, że piękny obrazek to jeszcze ciekawostka. Rok temu pojechaliśmy na 3 hurakany do Budapesztu. Wtedy cyknęliśmy na przykład te zdjęcia. Ogólnie podczas tego wyjazdu kręciliśmy dla was film. I co ciekawe, to go nakręciliśmy, ale nie został opublikowany, ponieważ po jego sprawdzeniu uznałem, że jest zbyt mało interesujący i nie spełnia standardu. Następnie trafił na dysk w folder Może kiedyś. Wtedy Lambo w rękach jeszcze poprzedniego właściciela, a wrzucam to, bo jak założymy mu pakiet, to te nagrania pójdą do śmieci, przestaną być aktualne. Podczas całej wyprawy przejechaliśmy naprawdę kilka pięknych kilometrów, odwiedzając kilka fajnych miast. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. To już rok minął od tych nagrań. Czas leci. A wręcz powiedziałbym, że zapierdala niemiłosiernie. Ale dobra, koniec tych mądrości. Wracajmy do słonecznej Małopolski. Kocham te miejsca, w których składamy te samochody, nie? Pamiętam, jak składaliśmy przecież starą Suprę na LHD. To wyglądało tak, jak widzicie teraz. A w tym momencie jedzie sobie hurakan zaręcza podpięty, pana zakręcie, jak wygląda. I normalnie się ledwo tu mieści. Powiem wam, że to ma taki klimat, że hit. Tutaj tak naprawdę są specjaliści, którzy są w stanie to ogarnąć, którzy mają zajebiste doświadczenie i którzy również w środku mają bardzo ładnie. Cześć! Ale ma rejestrację. Podoba mi się. To tak, nie? Witamy bardzo serdecznie tego człowieka. Chciałem cię przedstawić na wstępie. Marcin, odpowiedzialny za to, co tutaj powstanie. Nie stresuj się, spokojnie, to tylko 1 000 000 ludzi. U Marcina znajdują się fajne tematy. Przede wszystkim podoba mi się kolor tego samochodu, a jeszcze bardziej przede wszystkim podoba mi się rejestracja tego samochodu. Jo, pierdziele, jakie ma fajne lampy ten. Corvette C3, jaki mega długi przód, wydęty do boku. Sztos. No i tu stoi jeszcze zabawa, to? Z Big Blockiem, czy nie? Tak. Z ilu litrowym? Jest zrobiony gruba. A ja też mam Big Blocka. Wy jeszcze nie wiecie, ale w Polsce jest już Big Block. I jak tu jest? W okolicach 1000 będzie? 1360. Wycelujemy, no pokażę ci zaraz, ale jest dotąd. Ja też miałem kompresor, no jak jeździłem na 1/4, nie? Jeździłeś tym na 1/4? Tak, a jak się przestałem tym bawić, no to wywaliłem kompresor. No zobacz co na tylny most, bo tam się dzieje dopiero. O pierdolisz. Ile tym robiłeś ćwiarę? Najlepszy był 8,56. No to szybko już. My chcemy do czegoś zainstalować Big Blocka, ale dostajecie fajną informację zupełnie przez przypadek w tym filmie. I nie dało się kupić samego motoru i kupiłem Dragstera ze Stanów. Normalnie z Big Blockiem i też z takim mostem i tak dalej. Tylko na niskociśnieniówach takich już. Bez bieżnika. Jakie masz gaźniki? 752? Pokażcie to tam. Jeśli ktoś nie pamięta, do czego zdolne są Big Blocki, no to w tym momencie przypomnę wam naszą ostatnią wyprawę do Stanów Zjednoczonych. Fajnie. Jeździsz tymczasem? Tak rekreacyjnie. Nie najeździł dużo, bo się grzeje skrzynia. Dawaj, odpalimy. Jak zapali, nie wiem czy zapali. Trzeba było tego namawiać. To bardzo dobrze świadczy, tak? Sebuś tego jeszcze nie słyszał. No to się zdziwisz, kur... Chodź, stań sobie tu.
nie spodziewałem, że w tym materiale wam o tym powiem, ale mamy Big Blocka, będziemy próbowali z nim coś robić, więc subskrybujcie, moi kochani, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby być na bieżąco i nie przegapić takich pojebanych tematów. Dobra, koniec gadki. Trzeba się wziąć za wypakowywanie tego wszystkiego, a tak jak wspomniałem, no jest tego trochę. Co nie zmienia faktu, że satysfakcjonujące jest, kiedy to wszystko układa się na ziemi obok auta. Cały projekt to naprawdę niemałe kwoty. Idą w setki tysięcy, a licząc z felgami, to naprawdę wysokie setki. Natomiast ten sprzęt to jedno z dzieci projektu, o którym wspomniałem. Projektu, który mam nadzieję wniesie motoryzacyjne i różne inne rodzaje sportów na nowy poziom. No i za mną znajduje się 25 elementów, które na chwilę obecną na ziemi, ale już niedługo znajdą się na samochodzie. 25 to naprawdę okrojona ilość, ze względu na to, że mówię tylko i wyłącznie o większych elementach i pozwólcie, że pokrótce je wam przedstawię. Żeby was nie zanudzać, to postaramy się to wszystko bardzo streścić. Zaczniemy sobie od zderzaka przedniego, a właściwie to od front lipa, który pod zderzakiem przednim będzie nam tak ładnie karbonowo, elegancko wyglądał. On będzie dość mocno wysunięty, co za tym idzie, samochód będzie ciężki do pakowania na lawety, wszystkie progi zwalniające odpadają, wszelkie krawężniki. Pokażę wam również coś, co na mnie w przypadku Liberty Walka robi zdecydowanie największe wrażenie, a mianowicie te dwa elementy to są błotniki tylne. Oczywiście do tego będzie trzeba szlifierką bądź wyżynarką wyciąć oryginalne błotniki z Huracana. Natomiast moment, w którym je postawię i zobaczcie, to jest próg Huracana przy drzwiach. Natomiast tutaj zobaczcie, jak bardzo ten samochód mamy poszerzony, jak on tutaj jest bardzo kanciasty. Tutaj to naprawdę, patrzcie, można sobie na przykład na luzie, o, dzwaniam do kogoś przez przypadek, postawić telefon i to jeszcze do tego wszystkiego w tej większej wersji. Więc naprawdę będzie szeroko, naprawdę wierzcie mi, że ten samochód to będzie świnia, która jak poszerzymy go w ten sposób i z lewej i z prawej strony, będzie zwyczajnie ledwo mieścić się na pasie. Rachel. Przejdziemy sobie tutaj troszeczkę dalej, natomiast tak jak mówię, nie będę omawiał z wami każdego elementu, ale to również jest ciekawe, ponieważ zobaczcie, mamy tutaj błotnik przedni, on również zdecydowanie szerszy, a gdyby tego było mało, to chodźcie do samochodu, ktoś wam pokaże. Ten konkretnie to akurat prawy błotnik, myślę, że możemy go już tutaj przyłożyć bez większego stresu, ze względu na to, że no i tak będziemy musieli pociąć. Zobaczcie sobie z przodu, oczywiście to jest teraz przyłożone na sztukę, nie da się tego wcisnąć tam dalej, ze względu na to, że mamy dołożony próg, natomiast zobaczcie, ile tutaj mamy szerzej właściwie i do tego wszystkiego zobaczcie, jak agresywnie ten samochód będzie wyglądać za sprawą tych przetłoczeń w tym miejscu. Jak to dołożymy w kolor samochodu, jak to będzie eleganckie, równe, nie będzie tutaj fali Dunaju, no to ten samochód stanie się nam od razu 2 razy bardziej agresywny. Odkładam i przechodzimy sobie w prawy górny róg naszej wystawki, a mianowicie cały zderzak przedni. No moi kochani, zdecydowanie bardziej wystający do przodu, zdecydowanie bardziej agresywny, posiadający zdecydowanie takie bardziej kanciaste linie. Co za tym idzie, no on znowu ma za zadanie nadać agresji temu samochodowi i myślę, że słowo agresja w tym przypadku jest kluczowe, ponieważ tak właśnie działa Liberty Walker. Deska, którą tutaj mamy, to deska wykonana z włókna węglowego i to deska, w której będziemy się starać umieścić taki LEDowy pasek wbudowany w tą deskę, żebyśmy mieli dodatkowe światło stopu na spoilerze. Postaramy się jej nadać również jakąś fajną procedurę odpalania. Czy to się uda? Niestety nie wiem, ale naprawdę mam taką nadzieję i mam nadzieję, że gość, którego pewnie przedstawię wam w drugim odcinku, który będzie dotyczył Liberty Walka, uda mu się to zrobić. Co ciekawe, jak przejdziemy sobie dalej, mamy na przykład tylną osłonę. No i pozwólcie, że wezmę ją sobie do łapy i porównamy ją sobie z seryjną osłoną. Już wam ją pokazywałem, że ona naprawdę przypomina mi tą z GTA. Zobaczcie, tutaj jest szybka, ta osłona no jest całkiem fajna, fajnie, że widać silnik, natomiast nie jest zbyt agresywna. Sytuacja, w której położymy tutaj tak agresywną osłonę i poczekajcie, bo to jeszcze nie wszystko. I do tego weźmiemy kolejny element, a mianowicie taki wielki statecznik i przyłożymy go tu i będzie to prezentować się w następujący sposób, a tutaj dołożymy to wielkie skrzydło z dodatkowym LEDem i jeszcze dodatkowo tutaj taką podpórkę, to wierzcie mi, że naprawdę będzie tutaj syto i grubo. To jest już mocne, nie? To jest już naprawdę mocne. Poczekajcie, odłożę i pokażę wam jeszcze kilka ostatnich elementów. Tam po prawej stronie na stojaku mamy maskę, natomiast no to jest maska, którą można nazwać spokojnie nieszczęsną. No chłopaki tutaj na lakierni też stwierdzili, że jest bardzo kiepsko. Natomiast pokażę wam jeszcze jedną rzecz, oprócz tego słabego spodu, który wam pokazywałem wcześniej, oprócz tego, że karbon bardzo średnio. To słuchajcie, to jest samochód, który może jechać 300 km na godzinę.
to jeżeli ja tutaj wywołuję nacisk rzędu 3-4 kg, wyobraźcie sobie przy 200 czy 300 na godzinę, co będzie robić powietrze z taką kratką. Maska do generalnej poprawki. Natomiast to, co mamy tutaj, to również jest coś, co bardzo powinno cieszyć oko was jako fanów motoryzacji, a mianowicie mamy cały zestaw Air-Ride, 4 właściwie amortyzatory powietrzne w cudzysłowie. Do tego wszystkiego cała zabudowa, która ląduje nam na miejsce, no właściwie na jedyne miejsce w Huracanie, gdzie do tej pory można było jakąkolwiek walizkę pakować, no to tej walizki już tutaj spakować nigdy nie będzie można. Natomiast to jest bardzo ładnie zrobione, to jest po prostu zabudowa, która będzie tam wyglądać, jakby znajdowała się seryjnie. Do tego wszystkiego mamy różne jakieś takie gratki, zobaczcie, no jakieś takie po prostu elegancko powycinane stalowe elementy, a nie będę tego wyciągał. No i na przykład mamy, no nie wiem, instrukcję obsługi. To ciekawe, powiem wam, że fajnie tutaj graficy podchodzą do sprawy. Dinozaur bawiący się z innym dinozaurem, no nie wiem, whatever. No i tutaj mamy jakieś takie rysunki techniczne odpowiadające za to, jak to zawieszenie należy obsługiwać i założyć. No i wyciągnęliśmy wszystkie felgi, które w tym momencie widzicie na przebitkach. Zobaczcie, to też jest fajna ciekawostka i specjalnie to zostało tak ułożone, żebyście zobaczyli, ile szersza jest tylna felga względem przedniej. Tutaj mamy przednią, tutaj mamy tylną. No zdecydowanie to osadzenie tutaj to jest rzecz mocno nietypowa. Natomiast jeszcze nad fajną rzeczą kminia, a mianowicie, żeby z przednich felg zdjąć te dodatkowe talerze i żeby przednia felga wizualnie troszeczkę inaczej wyglądała niż tylna. Żeby ta tylna, taka wielka, olbrzymia, wystająca felga miała ten talerz, a przednia nie. Fajnie to wygląda, jak w tym momencie widzicie. Czy się do tego zastosuje, czy nie, jeszcze nie wiem. Natomiast, moi kochani, pracy jest tutaj naprawdę sporo. W związku z czym nie przeciągajmy, a w tym momencie, jakby dając wam ten look, ostatni raz zobaczcie, jak wygląda ten samochód jeszcze w cudzysłowie serii. O ile można powiedzieć o Huracanie w Twin Turbo, obniżonym na innej feldze i odokładkowanym, że jest w serii, natomiast niedługo będzie jeszcze bardziej nie w serii. Lećmy zatem dalej. Marcin średnio czuje się przed kamerą, więc damy mu się oswoić z tematem, żeby w drugim filmie trochę więcej pogadał. My musimy przejść do ustaleń terminów, oczywiście na jak najszybciej, tego jaki jest plan na masę poprawek maski, jaka jest kolejność działania i jak to wszystko atrakcyjnie dla was ponagrywać. Myślę, że to co ustaliliśmy całkiem się wam spodoba. Tak więc LBWK na Huraczu Twin Turbo oficjalnie wystartowało. Czas więc na drugą część materiału. Doskonale zdaję sobie sprawę, że mogliśmy zakończyć temat na Liberty Walku, ale również doskonale zdaję sobie sprawę, że oczekujecie treści troszeczkę dłuższych. W związku z czym dostaliśmy zaproszenie na driftingowe Mistrzostwa Europy. Drift Masters European Championships, które odbywają się w Finlandii. My obecnie znajdujemy się w Warszawie. Jedziemy właśnie na lotnisko, a do Finlandii polecimy prywatnym odrzutowcem. To rzecz raczej niecodzienna, ale moi kochani, zostaliśmy zaproszeni przez Mastersów, a właściciel tej ligi akurat posiada odrzutowiec. W związku z czym trafiły się wolne miejsca i stwierdziliśmy, że będzie to fajnym fragmentem w filmie. W Finlandii czekają na nas najlepsi kierowcy w Europie, a właściwie to nawet obecnie najlepsi kierowcy na świecie. Jeżeli chodzi o motorsport, to najbliżej mojemu sercu jest drift. Wiem również, że wy na tym kanale drift lubicie oglądać. Oficjalnie więc zaczynamy drugą część tego materiału i udajemy się prosto do Finlandii. Odrzutowiec taki nie byle jaki. No muszę przyznać, że jak sprzęt nie mieści się w kadrze na szerokokątnym obiektywie i jest samolotem, no to jest to rozmach. Po wnętrzu w sumie można uprawiać poranny jogging, a z ciekawostek to lata to wyżej niż rejsowe samoloty i szybciej niż rejsowe, ponad 1000 km na godzinę. Podczas lądowania musieliśmy poczekać w kolejce, a pilot jak wyczaił, że boję się latać, to podszedł do sprawy z poczuciem humoru. Piloci mają poczucie humoru. Przeżyłem, choć blisko zawału się znalazłem, no ale przynajmniej się obudziłem. Dojechaliśmy. Ale dlaczego przylecieliśmy właśnie na tę rundę? Po pierwsze, Mastersi po raz pierwszy w historii w Finlandii. Po drugie, 57 zawodników, moi kochani, z 20 różnych krajów. No i po trzecie, runda odbywa się tutaj w naprawdę niewyjaśnionych okolicznościach. Myślę, że to najlepsze możliwe określenie, ponieważ zawodnicy będą jeździć w parku rozrywki. Normalnie, między rollercoasterami. Za godzinkę rozpoczynają się kwalifikacje. Tor jest niewielki, ale to naprawdę bardzo dobrze, bo będzie to wszystko zajebiście wyglądać wokół kamery. Nie przeciągajmy więc i lećmy. Powiem tak, nie kłamali, że to ma się odbyć w parku rozrywki. Normalnie wjeżdżamy obecnie tylnym wjazdem do parku rozrywki. Patrzcie, rollercoastery, normalnie, diabelski młyn tam zza budynku, ludzie się schodzą, weryfikacja. Hello, hello, we got a car pass. Not this one. Petarda.
Dalej z rzeczy nietypowych, po prawej stronie mostka część wesołego miasteczka, po lewej stronie mamy normalnie park maszyn. Zobaczcie, przyjechały ciężarówki, no i tutaj stoi właściwie w okolicy 40-45 zespołów. Z dodatkowych ciekawostek to tor, aby uzyskać fajną nitkę przejazdu, został dodatkowo wylany przez organizatorów. Obecnie uzyskujemy nitkę, która na wejściu okolice 100 km na godzinę. Długa patelnia w lewo i to patelnia, do której zaraz wrócimy, bo jest bezwzględna i przeprowadza tu taką weryfikację wyczucia, że aż zasługuje na osobną wstawkę. Przekładka znowu blisko ściany, strefa punktowana. Ponownie mocna przekładka i tutaj trzeba uważać, aby nie wylecieć 2 kołami poza trasę, bo to oznacza 0 punktów. A little shallow now as he's absolutely ripping down, but No i na koniec patelnia pod nachyleniem jak tory NASCAR w USA. Jeszcze dobrze nie przyjechaliśmy, dobrze nie odłożyliśmy rzeczy, a tam już info z toru, że drugi przejazd i mamy dzwon. S2000 postanowiła ekspresową wulkanizację przeprowadzić. on the throttle, he's got deep into the wall there, backs the back end in and has to get out of it. And we've seen this a lot. Nagle pada info, że nawet na treningach nowa Supra postanowiła przejść delikatny lifting i zmianę geometrii. Jeśli myślicie, że to koniec, to zapowiadam wam, to dopiero początek, bo tak jak wspomniałem, ta ściana zasługuje na uwagę. Kwalifikacje ciekawe. Nowa Supra po przestawieniu koła już na pierwszym winklu próbuje dalej uzyskać punkty i nawet do czasu uskoku na torze mu się to udaje. Ciekawa sytuacja, a co najważniejsze, bliska sukcesu, jak na poziom jej absurdalności. Look at that wheel, it's trying to get out of there. The drive shaft is the only thing holding on. The suspension Look has at left the everything building. underneath. Taki skromny wóz transmisyjny, z niego idzie stream na cały świat. Tutaj standardowo wchodzić nie można, ale dostaliśmy zgodę. Patrzcie, jak taki wóz wygląda w środku. Tutaj pracuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 osób tylko i wyłącznie w tym pomieszczeniu. A gdyby tego wszystkiego było mało, hey mate, tu jest jeszcze pomieszczenie dźwiękowca, a na końcu jest jeszcze do tego wszystkiego reżyser i serwerownia. W związku z czym w takim tirze pracuje paręnaście osób. Zobaczcie, ile ekranów, podgląd, tak naprawdę z dziesiątek kamer i na żywo za pośrednictwem tych wszystkich przycisków wybierają, co ma w tym momencie się pojawiać dla was na transmisji. Mało tego wszystkiego mogą transmitować również drony na żywo. Także powiem wam, że naprawdę całkiem spory rozmach. Lecimy dalej. Że kierowcy mają tutaj jaja ze stali, myślę, że już każdy doskonale o tym wie. Natomiast chodźmy pod ścianę na pierwszym zakręcie. Tam naprawdę bardzo dużo się dzieje, bo myślę, że już w okolicy setki tylnych lamp od wszystkich możliwych modeli samochodów zostały tam pochłonięte. Patrzcie, to wszystko są tylne zderzaki samochodów. To wszystko są lampy, to wszystko są spoilery oraz błotniki. Bardzo dużo samochodów na tych ścianach tutaj, zwłaszcza na tym pierwszym winklu, traci również koła. Normalnie wchodzą na tyle głęboko całym tyłem samochodu, że dochodzą aż do linii koła. Koło spotyka się z takim oto betonowym blokiem, który jest absolutnie nie do ruszenia, nawet przez samochód, a co dopiero przez moją łapę. Chcę wam pokazać jeszcze dwie rzeczy tutaj na torze, dwie fajne i dwie interesujące sprawy.
Ta rzecz numer jeden to to, że ogólnym faktem jest to, że drift bardzo pożera opony. No ale jak bardzo? Myślę, że najlepiej możemy się przekonać o tym na tym winklu, bo zobaczcie, że właściwie możemy stąd skrobać kawałki ogumienia samochodów. I co ciekawe, moi kochani, to przed chwilą przejeżdżała tędy maszyna czyszcząca. Dosłownie 10-15 minut temu, jak słońce przyświeciło i postawiłeś tak nogę, przytrzymałeś chwilę, to zostawałeś tutaj właściwie bez buta. Chodźcie na ostatni zakręt, bo tam również druga interesująca sprawa. Ej, chłopie, mieliśmy iść na drugą stronę toru, a tu gość wjechał na jednym kole na motocyklu, a drugi skacze hopy normalnie. Ja to w szoku jestem. Żeby tak skakać, należy być świrem, to się oczywiście zgadza, ale zgadza się również to, że żeby przejechać perfekcyjnie ostatni zakręt na tym torze, który widzicie w tym momencie, również należy być świrem. Na pierwszy rzut oka wszystko jest banalnie proste, dopóki tutaj tak naprawdę nie staniemy. Zobaczcie, jaki tutaj jest kąt nachylenia. Jak tylko odpuścisz nogę z gazu, to właściwie samochód jedzie prosto. Myślę, że będzie wam to ciężko zobaczyć na kamerze, dlatego uzbroiłem się w buteleczkę i patrzcie to. Odstawiam po prostu bez żadnego pchania butelkę. Normalnie nie dość, że sobie tam leci, to jeszcze do tego wszystkiego ma bardzo mocno pod wiatr, a gdyby tego wszystkiego było mało, to przylepia się do tej ilości gumy, która tutaj jest. Ten spadek jest tutaj naprawdę olbrzymi i to jest bardzo fajne, ponieważ takie spadki na torach do driftów w Stanach Zjednoczonych są bardzo popularne i mamy to również tutaj, w Europie. A tymczasem za 10 minut rozpoczyna się parada na Top 16. Wszystkie samochody wyjeżdżają naraz. Kręcę się do środka i przejadę ją razem z wami. Do środka wkręcę się do nie byle jakiego jegomościa, a mianowicie Piotr Więcek. Bardzo miło, zapraszam Cię na pokład. Byłeś już na ceremonii otwarcia? Byłem w Rydze 2 lata temu, ale słuchaj, ta ceremonia będzie nie byle jaka, albowiem z przecieków backstage'owych wiem, że jeden z zawodników będzie się oświadczył. O, do tego nawet ja nie wiedziałem. To będzie ciekawie, wskakuj, jedziemy. Co ciekawe, gość, który będzie się oświadczał, nie dostał się do Top 16, ale pozwolili mu jechać jako 17 w paradzie i kobieta jego będzie w ogóle na trybunach i on dopiero się będzie oświadczał, wiesz, tak jakby do kamery i tak dalej, i tak dalej. Dobre. To w gazie. Tak, musi się gaz przełączyć i będzie dobrze. No, jest trochę kibiców, łącznie z tego co wiem, sprzedane 9000 biletów. Słuchaj, postaraj się znaleźć jakikolwiek pusty skrawek. Wszystko jest wypełnione. Wiesz, jaka jest energia. Jakkolwiek tylko fiński kierowca przejedzie, jest taka trawa, coś pięknego. Już się nie mogę doczekać do tego. 9000 biletów sprzedane w 3 minuty i 27 sekund. Niesamowite. Wiesz, to jest moc tych filmów właśnie. I to jest piękne, że fińscy kierowcy to czują. No rzeczywiście jest grubo. Zobaczcie, wszędzie są kibice. Do tego wszystkiego te rollercoastery w tle. Nie ma tutaj w ogóle pustego miejsca. Samochód na samochodzie, a za moment gość będzie się oświadczał. No powiem szczerze, że taka energia od 9000 ludzi. Jest grubo, naprawdę moi kochani, drifting na świecie staje się coraz grubszą dyscypliną motorsportową. Nie rozumiem ani słowa, ale ziomal chyba się właśnie oświadcza po fińsku, tak mi się wydaje. Zrobił to! Zrobił to! Ziomal się oświadczył, a tam jest odpowiedź! Jego narzeczona stoi tutaj w rogu, trzyma kartkę z odpowiedzią, jest! O, ho, ho, ale ma jaja! No i tym oto pozytywnym akcentem możemy rozpocząć Top 16. Rywalizacja pozostałych najlepszych 16 kierowców, aż 4 z nich to Polacy. I mam nadzieję, że Polak dzisiaj na najwyższym stopniu podium.
16 eliminuje zawodnika za zawodnikiem, a co gorszą informacją eliminuje Polaka za Polakiem. Im bliżej finału, tym robi się grubiej. O ile to nie za mało powiedziane, bo szturchanie się drzwi w drzwi przy tych prędkościach to już raczej nie jest normalne. Dużo ćwiczę, większość bez kamer, po prostu śmigam, kiedy tylko mam czas i opcje, ale jeszcze daleko z tego, co widzę. Przechodząc jednak ku finałowi, to mamy tutaj niecodzienną sytuację, a mianowicie o złoto jadą bracia. Dwa takie same samochody, różne kolory, mała różnica wieku i jedna ekipa mechaników i treningowa. To nie zdarza się często. Piękna sprawa, piękna jazda, piękne wydarzenie i pierwszy raz transmitowałem dla was z Finlandii. A co gdyby tak zamiast na Narodowym oglądać piłkarzy, to wylać asfalt i wpuścić najlepszych kierowców świata? Zrobić takie show, jak widzieliście przed chwilą, ale na największym obiekcie w kraju. Niedługo zdradzę wam więcej, ale nie planujcie nic na 15 i 16 września. Zaufajcie mi, bo szykuje się naprawdę rewolucja. Także cieszę się, że mogłem wam pokazać to wydarzenie naprawdę nagrane z różnych perspektyw, różnymi kamerami i mam nadzieję, że pokazaliśmy wam naprawdę obrazek, który cieszył wasze oko. Mało tego wszystkiego, obrazek w kategorii drift i jeszcze do tego wszystkiego w zupełnie innym kraju. W tym filmie również rozpoczęliśmy projekt, który dotyczy Huracana, Liberty Walka, a gdyby tego wszystkiego było mało, to również Twin Turbo. I mam nadzieję, że projekt, z którym ten projekt samochodu będzie się wiązał, będzie rewolucją dla polskiego rynku. Ale o tym dowiecie się już niedługo. Dziękuję bardzo serdecznie i prosto z Finlandii odmeldowuję Buddę. A, i zapraszam was również na mojego Instagrama, do którego w tym momencie nazwa u góry. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj ten kanał. Nara!